Dzień dobry, kolejny odcinek w Ogniu Pytań. Dzisiaj w troszeczkę innej scenarii, bo tutaj się zmieniło. To w sumie podziękowania dla osób wspierających kanał na Buy Me a Coffee. To dzięki wam ten kanał może się dalej rozwijać. Dzisiejszym moim gościem Ania Lipińska. Dzień dobry, Aniu. Cześć, Oskar. Powiedz mi, Aniu, a w zasadzie nie mnie, bo ja wiem, ale powiedz widzom, słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz? Super, dziękuję ci bardzo, że mogę sama się przedstawić. Dziękuję również za zaproszenie. Fajnie, że możemy się spotkać, pogadać, więc super. A to tak jeszcze dodam widzom i słuchaczom, że z Anią już mieliśmy się okazję kiedyś poznać, więc to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Tak jest i to już w roli, w której ty byłeś po drugiej stronie aparatu, a tym razem jesteś po tej. Nazywam się Anna Lipińska i jestem metodyczką, pedagogzką i właścicielką w zasadzie Instytutu Języka Niderlandzkiego ISN, czyli szkoły językowej. Uczymy języka niderlandzkiego i języka angielskiego i w tym roku we wrześniu będzie 10 lat mojej kariery zawodowej. Jubileusz. Tak, więc 10 lat temu prowadziłam pierwsze kursy języka niderlandzkiego. Moje gratulacje. Dziękuję. Dobrze, powiedz mi, skąd w ogóle zainteresowanie językoznawstwem? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jak ja zaczynałam, to nie wiedziałam, że chcę to robić. Tak naprawdę przyjechałam do Holandii jako dziecko, więc to nie była też moja decyzja. Więc nie byłam zadowolona z tej decyzji, ponieważ jednak jako już dziecko, ja już miałam jakieś tam plany życiowe w Polsce, przyjaciół i musiałam przyjechać tutaj i zastanawiałam się, jak wykorzystać to, że jednak znam ten język polski, żeby to nie było przeszkodą, że jestem Polką w Holandii, tylko żeby to mi w jakiś sposób pomogło, więc wtedy wiedziałam, że na pewno będę chciała coś robić z językami. Myślałam, że będę pisać książki, a może jakiś słownik, może poezję w 2 językach, to było takie bardzo, bardzo otwarte, ale na pewno coś humanistycznego. No i uczyłam się do matury i nagle zobaczyłam na jakiejś grupie Polacy w Holandii, że ktoś potrzebuje korepetycji. Pomyślałam, nie mam teraz czasu, żeby naprawdę pójść do pracy, gdzieś pracować 20 godzin w tygodniu, bo uczę się do matury, więc mam dość dużo obowiązków, ale czemu nie? Fajnie, chciałabym to robić, spróbować, fajnie sobie zarobię ekstra, więc napisałam do tej osoby, powiedziałam, że ja jestem w szkole i mogę jakieś słówka, podstawowe zwroty, jak najbardziej pomóc z akcentem i tak dalej. No i tak zaczęła się moja przygoda, więc to miał być tylko taki szybki dorobek, fajny dorobek, bo mogę robić coś fajnego, ale widziałam, że wkręciłam się, czyli zaczęłam naprawdę tworzyć własne materiały. Jakby od samego początku nie korzystałam z książek, tylko zaczęłam tworzyć własne materiały, czyli zrobię sobie dzisiaj z Basią lekcję na przykład o jej pracy, jakie słówka jej są potrzebne, przygotuję wszystko, więc przygotowywałam własne materiały. No i nagle Basia powiedziała: Ania, ja jestem super zadowolona, czy moja siostra by mogła też się uczyć? Mówię: super, jak najbardziej. No i siostra przyszła. Następnie siostra była bardzo zadowolona i zapytała, czy jej 3 znajomych może się uczyć na raz. Więc myślę: wow, super, to już mam pierwszą grupę, fajnie. No i w ten sposób właśnie to wyglądało. Czasami dojeżdżałam bardzo, bardzo daleko rowerem, ale lubiłam to robić i to było naprawdę, sprawiało mi mega przyjemność, bo jednak to nie była praca, tak jak mówię, przygotowałam się ciągle do matury, a tu mogłam sama zdecydować, kiedy pracuję, o której godzinie, więc to było bardzo takie korzystne wtedy i komfortowe. Czyli to w zasadzie był taki efekt kuli śnieżnej troszeczkę. Tak, to była kula śnieżna. No i zdałam maturę i kursanci byli bardzo zadowoleni. Więc wtedy przyszła decyzja, co robię dalej, na jakie studia idę. No to wtedy już zdecydowałam się, że chcę zawodowo właśnie tym się zajmować i poszłam właśnie w taki kierunek. A powiedz mi, w jakim wieku przyjechałaś do Holandii i jak w ogóle twoje początki tutaj wyglądały? No bo zakładam, że nie znałaś języka, dopóki nie pojawiłaś się tutaj. Zgadza się. Przyjechałam jako dziecko, nastolatka i moi rodzice mi ciągle mówili, że przyjeżdżam na wakacje. Więc przyjechałam do nich na wakacje, a tam już czekał na mnie wymarzony pokój w kolorze fioletowym i tak dalej, więc już wiedziałam, że to nie jest na wakacje. Więc wtedy tak to się zaczęło. Cały czas mieszkając jeszcze w Polsce myślałam, że przyjeżdżam na chwilę, ale już zostaliśmy. Na początku było bardzo trudno, tak jak już powiedziałam,
trudne momenty. Tak naprawdę ja jako człowiek się kształtowałam, a tu musiałam kształtować się jeszcze raz od nowa, więc to nie było takie proste. Zaczęłam od ISK, czyli to była klasa językowa dla osób, które języka w ogóle nie znają, dla wszystkich dzieci z różnych krajów, więc też to było fajne, bo poznałam tam przyjaźnie, które trwają do dziś, bo mieliśmy ten sam cel i tak naprawdę nie mogliśmy sobie powiedzieć nic, bo nie byliśmy w stanie, ale próbowaliśmy, uczyliśmy się. To było na pewno trudne, że nie mogłam wyrażać siebie. Nie mogłam powiedzieć, co o tym myślę, wyrazić swojej opinii. Czułam się, jak głupiec po prostu, bo nie mogłam nic powiedzieć, więc początki były bardzo trudne. A nie było też trudne odnaleźć się w środowisku wielokulturowym? Chyba nie. Nie zastanawiałam się nad tym nigdy. Ja pochodzę z małej wioski, ale jednak nie. Zawsze byłam otwarta na to. Właśnie podoba mi się to, że poznałam ludzi z różnymi kulturami, z różnymi językami. Kocham uczyć się języków, więc zawsze jak jadę gdzieś na wakacje, to się uczę właśnie od tych osób również. Uczyłam się słów, więc nie, to nie było dla mnie trudne. Bardziej było dla mnie trudne ogólnie to, że to jest duże miasto, bo myśmy przeprowadzili się do Hagi z małej wioski, więc to było duże miasto, obok nas był coffee shop, więc wszystko było nowe, ale było to ciekawe. Bardziej niż, że bardzo się stresowałam tym, więc nie, byłam tym zafascynowana. No i przez ten pierwszy rok naprawdę skupiłam się, bo co innego miałam robić, więc skupiłam się i uczyłam się tego języka na maksa. Słuchałam piosenek, uczyłam się w szkole, no i po tym pierwszym roku już poszłam do normalnej klasy, więc to też było fajne, że od razu mogłam skoczyć do normalnej klasy. To akurat było HAWO, czyli szkoła średnia, i mogłam sobie już robić razem z Holendrami po prostu HAWO, przygotowanie do matury i tak dalej. Więc fajnie, że udało się to zrobić w ciągu 1 roku, a nie, że tam straciłam więcej czasu na naukę. Moja szkoła też była bardzo dobra, to był Edith Stein College, nie wiem, czy mogę mówić, jaka to była. Śmiało. Więc też teraz, kiedy uczę dzieci, kiedy uczę młodzież, która przyjeżdża, to dokładnie wiem, jaki mają problem. I to jest naprawdę trudny czas dla dzieci, dlatego ja lubię uczyć dzieci, ponieważ one często po prostu są traktowane jak bagaż, bo my jedziemy za lepszym bytem, Dokładnie. i bierzemy dzieci ze sobą i dzieci mają mi czytać listy z Bellastingu, a te dzieci tak naprawdę jeszcze niewiele znają tego języka, więc dlatego lubię pracować z dziećmi, bo po prostu sama przez to przeszłam. W jakim momencie uświadomiłaś sobie, że chcesz założyć swoją szkołę, ten instytut? Czy to jakieś było za namową czyjąś, czy sama stwierdziłaś, kurczę, może by jakoś tak dalej pchnąć te korepetycje? Tak naprawdę od razu wiedziałam, że w takim razie, jeśli to robię, to chcę, żeby to było legalnie i tak dalej, żeby to nie było, tam jakaś praca dorywcza, jakaś tam studentka, tylko żeby naprawdę brali mnie też ludzie na poważnie. Więc od razu tak naprawdę już na studiach, kiedy już studiowałam pedagogikę języka niderlandzkiego w Rotterdamie, wtedy postanowiłam, chcę to jak najszybciej zrobić, ponieważ już było naprawdę dużo kursantów i tak naprawdę to było wszystko, co robiłam po lekcjach, po zajęciach. To już nie było raz w tygodniu, tylko naprawdę tym się zajmowałam, więc bardzo mi zależało na tym, żeby to zrobić. Jednak trudna była nazwa. Bardzo długo myślałam nad nazwą, więc ten Instytut Języka Niderlandzkiego ISN trwało trochę, żeby ta nazwa była. Wiele osób też mnie pyta, dlaczego jest ISN, czy to jest jakiś skrót, ale nie powiem dzisiaj. Okej, to tajemnica, tak? Tak. Dobrze, nie będę wypytywał. Powiedz mi, jakie były największe twoje wyzwania na samym początku, jak uruchomiłaś ten instytut? Bardzo też dobre pytanie. Jesteś dzisiaj świetnie przygotowany. Dziękuję ci za tak fajne pytania, ponieważ kiedy ja rozpoczynałam swoją szkołę, to byłam bardzo naiwna. Spodziewałam się, że było kilka jeszcze szkół na rynku w Hadze i że my będziemy sobie pomagać, że ja będę chodzić do nich na lekcje, oni do mnie, że będziemy patrzeć, jak to wygląda, jakie stosujemy nowe sposoby nauki, że jak będą mieli za dużo kursantów, to oddadzą mi albo ja im, więc ja byłam po prostu zupełnie nieprzygotowana na to, co mnie spotka. Na taką batalię. Tak. Okropną konkurencję, taką nienawiść. Naprawdę nie spodziewałam się tego zupełnie na początku, więc wiedziałam, że ze współpracy to już na pewno nic nie będzie, nici, ale też musiałam kilka osób poblokować, nawet na Facebooku, ponieważ wciąż dostawałam jakieś dziwne komentarze pod każdymi moimi postami z innych szkół, mówię tutaj o wykładowcach z innych szkół, co było dla mnie, po pierwsze, z jednej strony chciałam je zostawiać, żeby ludzie zobaczyli, jakie
o co chodzi, jak można takie rzeczy pisać. No to już jest jakby świadectwo danej osoby. Tak, z drugiej strony nie chciałam, to były moje początki, więc każdy hejt był dla mnie bałam się, nawet nie bałam, tylko bolało mnie to chciałam powiedzieć. Bolało mnie to bardzo za każdym razem, więc początki były trudne, ponieważ spodziewałam się czegoś innego. Jednak wchodziłam w biznes, a ja myślałam, że wchodzę w edukację, tak? Że chcę pomagać ludziom, że super, że jest więcej szkół, że każdy kursant, nadal tak uważam, każdy kursant musi znaleźć swojego wykładowcę. To nie jest tak, że jeden wykładowca jest świetny dla każdego, jest uniwersalny. Trzeba znaleźć tego wykładowcę, który jest dla ciebie fajny, z którym lubisz rozmawiać i z którym masz przyjemność po prostu się spotykać. Więc nie byłam przygotowana na taki atak ze strony po prostu konkurencji. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Chciałaś. Zostałaś nauczycielką. Jakie według ciebie cechy, powiedzmy, charakteru musi mieć dobry nauczyciel? Bo to nie jest też łatwe zadanie i ja na przykład siebie w roli nauczyciela za bardzo nie widzę. Może się mylę, ale jakie cechy, powiedzmy, są takie pożądane, żeby być takim właśnie rzetelnym, fajnym, dobrym nauczycielem? Okej. Więc jeśli spojrzymy od takiej suchej teorii, tego czego my uczyliśmy się na studiach, to nauczyciel ma 5 ról. I to jest taka sucha teoria. Pierwsza rola to jest, nie będę mówić w kolejności, tylko po prostu o której będę myśleć, więc jedna z tych ról to jest prezentator. To znaczy, że musisz być dobrym prezentatorem, to znaczy, że przygotowujesz sobie PowerPointa albo na tablicy dokładnie mówisz, że hej, tu to zapisałem, albo na czacie, że zapisałem wam to, spójrzcie, bo czasami ty myślisz, że piszesz i inni też piszą, a oni nie wiedzą, gdzie to jest na tablicy. Więc taki wizualnie, tak, że wiemy, gdzie jesteśmy, pozycja, tak, że dzień dobry, otwarta pozycja, cieszę się, że jesteście, to jest właśnie prezentator. Więc to jest jedna cecha. Następna to jest didacticus, dobry dydaktyk, bardzo ważna cecha, ale wszystkie te 5 są ważne. To nie jest tak, że jedna jest ważniejsza od drugiej. I to znaczy, że po prostu znasz swój materiał. Czyli po prostu jesteś dobry w języku niderlandzkim, wiesz, czego uczysz. Więc to jest też bardzo ważne i wiele osób myśli, że to jest jedyne wystarczające. Tak, że znam język, to będę uczyć. Nie. Następna to pedagog. Bardzo ważna cecha pedagoga. Jeden kursant potrzebuje, żeby go bardziej przycisnąć. Także znowu nie zrobiłeś zadania, dawaj, zrób to zadanie już następny raz, tak, już by się przydało. Druga osoba jest bardziej taka, że jak nie zrobi zadania, to sama już się skarci w domu, więc trzeba powiedzieć, hej, nic się nie dzieje, jakby masz swoje życie, masz pracę, obowiązki, to nie jest koniec świata, że się nie udało, jakby na spokojnie, na luzie. Więc to jest też bardzo ważna cecha, żeby podejść do każdego w taki sposób, jaki ta osoba potrzebuje. Następna to jest afsluiter, czyli końcóweczka. Jak kursanci wyjdą, tak wrócą. Czyli jak zrobimy, dobra, mam 5 minut, szybko zróbmy to tak ci przyjdą na zajęcia. Będą tacy totalny chaos i też tak wejdą na zajęcia. Więc to jest też bardzo ważna rola, żeby fajnie to zakończyć, żeby czuli się, że czekam na was na następny raz. Mam nadzieję, że się widzimy znowu zmotywowani. Trzymam za was kciuki. To są moje standardowe teksty, nawet nie teksty, tylko po prostu to zawsze czuję, że trzymam za was kciuki, widzimy się za tydzień. No i jeszcze, o czym zapomniałam, o początku, czyli hast here. Czyli to jest właśnie początek, osoba, która znowu, tak jak przyjdą kursanci, tak mają się czuć od razu, zaopiekowani, tak, od podstawowych rzeczy, czy chcesz kawkę, herbatkę, jak się czujesz, jak ci minął czas, to jest bardzo też ważna rola. Wiele osób często mnie pyta, Ania, dlaczego poświęcasz 10 minut lekcji na zapytanie, jak komuś weekend minął? Bo to jest bardzo ważne, żeby ta osoba się u mnie przy mnie czuła fajnie, że nawet, żeby myślała w tygodniu,
muszę to pani powiedzieć, tak, żeby się czuła przy mnie dobrze, więc to jest bardzo ważna rola również, aby właśnie wejść i żeby ta osoba się od razu czuła taka, jestem tutaj zaproszona, fajnie mi jest z tobą, cieszę się, że jesteś. Więc to są te 5 roli, jeśli chodzi o taką suchą teorię i myślę, że one bardzo dobrze to oddają. Oczywiście to jest teoria, a ja już tutaj podałam przykłady, już taką interpretację moją, jak to robię, ale myślę, że to fajnie to oddaje. Trzeba być człowiekiem, trzeba być ludzkim, ale też trzeba bardzo dobrze znać swój materiał. I samo to, że ktoś mówi po niderlandzku, to zupełnie nie znaczy, że będzie dobrym wykładowcą, bo to trzeba też jeszcze umieć przełożyć ten materiał, więc tak. Dokładnie, czyli przełożyć wiedzę praktyczną, Albo teoretyczną na praktyczną i zrobić to z głową i żeby potrafić też dotrzeć do tych ludzi, którzy cię słuchają, którzy chcą się czegoś nauczyć. Tak jest. A powiedz mi, czy są w ogóle jakieś, załóżmy, że ktoś jest już nauczycielem, ogólnie, nie mówię niderlandzkiego, czy są jakieś takie kursy bądź szkolenia podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli? Tak, jak najbardziej. Oczywiście pierwsze co, jeśli ktoś jest nauczycielem albo wykładowcą i nie ma studiów, to pierwsze studia, bo to nie tylko uczysz się właśnie na studiach wiedzy o tej tematyce, ale również właśnie podejścia pedagogicznego, co jest bardzo ważne, więc studia, ale również są różne kursy. Akurat u nas są kursy, to jest NT2, czyli Nederlands als tweede taal, czyli niderlandzki jako drugi język i jest bardzo dużo takich właśnie webinarów, kursów weekendowych, tygodniowych, więc jak najbardziej można, no albo właśnie pójść na studia już typowo o tym kierunku, czy dzienne, czy zaoczne. Dobrze, powiedz mi teraz tak troszkę od drugiej strony, od strony ucznia. Ile mniej więcej przeciętnie czasu potrzebuje osoba, która przyjechała do Holandii i nie zna kompletnie języka, żeby zacząć mówić w miarę komunikatywnie? To jest bardzo trudne pytanie i bardzo subiektywne. I ja powiem ci na przykładzie moich najlepszych kursantów, ale to jest bardzo trudne pytanie i cokolwiek nie powiem, to i tak może być krytyka na ten temat, ponieważ to jest bardzo subiektywne. Wiadomo, tak? Każdy też jest inny, każdy w innym tempie tą wiedzę przyswaja, więc no... Tak, i też uczy się, bo niektórzy uważają, że jak chodzą na 10-tygodniowy kurs, to mają zajęcia raz w tygodniu i to wszystko. A niektórzy od razu po lekcji, na przykład jak mają w niedzielę zajęcia, w poniedziałek wykorzystują tę wiedzę, słuchają muzyki, w radiu naprawdę słuchają, co tam mówią, w pracy też słuchają, starają się powiedzieć już hello, who had it, takie podstawy, więc to jest bardzo zależne od osoby, ale jeśli chodzi o nasze kursy, to kurs trwa 10 tygodni i jest to ze mną, z wykładowcą 24 godziny i w te 10 tygodni, jeśli przychodzisz na zajęcia, robisz swoje, a potem w idealnym świecie codziennie pracujesz 20 minut. Ale to jest idealny świat, więc ja rozumiem, że to nie zawsze się udaje. Ale jeśli codziennie pracujesz te 20 minut, to po tych 2,5 miesiąca spokojnie piszesz krótkie listy i dogadujesz się w czasie teraźniejszym. To jest pierwszy kurs, nie znasz nic. Powiedziałam, że podam ci przykład na naszych wykładowcach, no to mieliśmy na przykład jeden, to nie jest, że to była Emilka geniuszka. Emilka, pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz. Emilka nie była geniuszką, Emilka przyjechała tutaj i właśnie ze swoim dzieckiem i z mężem i było więcej takich przykładów, ale podam teraz na jednym. I w ciągu roku jest na poziomie B2, bardzo mocnym poziomie B2 i jestem z niej bardzo, bardzo dumna, ale ona czyta książki, rozmawia w pracy, pisze maile, cały czas jest na bieżąco z tym językiem. Więc to wiele zależy oczywiście od wykładowcy i sposobu nauczania, ale też wiele zależy od tego, co ty robisz pomiędzy jedną lekcją a drugą lekcją. A czy miewasz takie osoby, nazwijmy je pasywnymi, które po prostu przychodzą na kurs, spędzają na tym kursie te 10 tygodni i nie robią nic poza tym, że oczekują, że się nauczą? Oczywiście, zdarzają się takie osoby i powiem ci, że niektóre osoby wprost mi mówią, a nie, ja tylko na zajęcia przychodziłem i nic nie zrobiłem, więcej poza lekcjami, ale wynik mam świetny. Więc też są niektóre osoby, które po prostu uczą się ze słuchania, więc lekcje im bardzo dużo dają i tak naprawdę sama ta lekcja jest wystarczająca, czego nie polecam, bo lepiej jednak praktykować więcej, ale są również osoby, które przychodzą i nie widać rezultatu zupełnie po tych 10 tygodniach, ale coraz mniej, ponieważ uważam, że nasza szkoła już mam teraz kursantów, którzy naprawdę chcą przyjść do instytutu.
Jakby nie jesteśmy najtańszą szkołą, więc już się nie szuka, najtańsza szkoła to idę tam, tylko naprawdę osoby, które chcą przyjść do nas, bo o nas usłyszały, bo zostaliśmy poleceni, więc wierzą w to, co my do nich mówimy. Więc jak mówimy te 20 minut dziennie, spróbuj. Jak się nie uda, bo nie masz czasu, ale nie, że tobie się nie chce, tylko naprawdę nie masz czasu, spróbuj te 20 minut dziennie, to naprawdę wierzą nam, że my im chcemy pomóc Więc teraz już coraz mniej, z doświadczeniem, z latami pracy, już coraz mniej mamy kursantów, którzy przychodzą i wymagają. Bo to jest ciężka praca. I za każdym razem, jak mówię o kursantach, którzy mają świetne wyniki, to za każdym razem mówię, to jest ich praca. Tak, to jest ich ciężka praca, to jest ich sukces. A powiedz mi, czy twoimi kursantami są osoby, które same się do ciebie zgłosiły? Czy może też współpracujesz z firmami, czy na przykład jakimiś biurami pośrednictwa pracy? Tak. Współpracujemy z biurami pośrednictwa pracy, które dostają vouchery i tak naprawdę każde biuro pośrednictwa pracy w Holandii może dostać voucher i dofinansowanie, więc to jest super, że coś takiego istnieje, jest taki fundusz dla biur pracy, więc współpracujemy z biurami pracy, współpracujemy również z pracodawcami i to mnie bardzo cieszy, że coraz częściej, naprawdę bardzo często. To są polscy pracodawcy czy holenderscy? Niderlandzcy pracodawcy, że chcą opłacać swoim kursantom czy swoim pracownikom. Więc jak dzwoni to nawet... To jest fajne, bo inwestują w przyszłość pracownika. Oczywiście. Więc jak dzwoni nawet ktoś do mnie, potencjalny kursant i pyta o kursy, to od razu mówię, zapytaj jeszcze pracodawcy, czy by ci nie chciał właśnie dofinansować. My wyślemy ofertę po niderlandzku, więc ten pracodawca będzie mógł sobie to zobaczyć, sprawdzić nas i coraz częściej pracodawcy właśnie to robią, więc super. Bardzo mnie to cieszy. Powiedz mi, jakie są różnice pomiędzy nauczaniu dorosłych a dzieci? Duże. Też bardzo fajne pytanie. Bardzo duże. I na początku uczyłam tylko dorosłych i nie chciałam wchodzić w ogóle w dzieci. Ale bardzo się cieszę, że to zrobiłam już kilka lat temu, ponieważ dzieci chłoną jak gąbka. Więc tutaj ta różnica jest, że dziecko chłonie wszystko co powiesz, to ono chłonie. Dorosły nie. Dorosły nie chłonie tak wszystkiego. Dorosły musi jednak tutaj więcej popracować. Ja się bałam tego, że dzieci nie będą miały motywacji, ponieważ dorośli wiedzą, gdzie idą, na co się piszą, a dzieci nie, bo często to jest... Prawie zawsze jest to decyzja rodziców, ale tak nie jest. Dzieci dają ci tyle satysfakcji, jak przychodzą i mam dla pani rysunek, przygotowałam to, albo byłam na wczasach i mam magnes. To jest tak wdzięczna praca, dzieci są kochane i właśnie tak jak mówię, chłoną jak gąbka. Plus dla mnie prywatnie cieszę się, że mogę pracować z dziećmi, bo ja wiem, że ja im pomogę. Jakby to będzie zmiana ich życia. To nie jest tak dla dorosłych to również jest zmiana życia, tak? Możemy mieć lepszą pracę, możemy mieć fajniejszych nawet znajomych, możemy porozmawiać z sąsiadami, to wszystko jest ważne, możemy mieć takie poczucie sprawczości, że my tu jesteśmy i poradzimy sobie, tak? Więc to też jest bardzo ważne u dorosłych, ale u dzieci ja wiem, że te korepetycje, te dodatkowe lekcje, to będzie zupełnie inny start w ich życie. One przez to mogą trafić do zupełnie innych szkół i mieć zupełnie inne możliwości, więc... To jest bardzo ważne, jeśli dzieci gdzieś tam odstają od grupy, albo nawet nie odstają, tylko chcą się uczyć. Ale chyba takim dzieciom też jest troszeczkę łatwiej, bo one też w szkole mają niderlandzki na co dzień, więc zajęcia z tobą są jakby dodatkowe. Tak. Dodatkowym kursem jakby. Tak. Korepetycją. Tak. Albo dodatkowe, albo są to, my pracujemy z dziećmi od 4 roku życia, więc są to też dzieciaczki, które na przykład przychodzą do nas w lutym, a od września zaczynają szkołę. Więc to jest też super przygotowanie przed szkołą. I super to jest przygotowanie, ponieważ my prowadzimy zajęcia po polsku i po niderlandzku, w miarę możliwości, jak dziecko się czuje komfortowo. Wiadomo, że nasz cel jest zajęcia w 100% po niderlandzku, ale właśnie to jest takie przygotowanie dziecka do tego powolutku, żeby ono się czuło swobodnie. Bo często właśnie polskie dzieci boją się mówić, nie chcą mówić, nie mają kolegów, nie mają koleżanek, bo po prostu się stresują, bo powiedzą coś źle i tak dalej, albo nie znają tego słownictwa. Więc to jest taki kroczek po kroczku, żeby to dziecko
cieszyło się, że przychodzi do pani Ani i żeby właśnie chciało więcej mówić. I potem już mi opowiada, co robiło w weekend po niderlandzku. I się cieszy, to robiło. Więc z dziećmi jest praca inna i rzeczywiście dążymy do tego, żeby było w 100% po niderlandzku. Z dorosłymi jest też inaczej, bo z dorosłymi my tłumaczymy gramatykę. Tak, więc my tłumaczymy dokładnie, dlaczego jest tak, z czym to można porównać, czy mamy tak podobnie po polsku, więc tutaj chodzi mi o świadomość językową, żeby dorosły był świadomy językowo, to jest jego drugi język, obcy język. Dla dziecka ja bym chciała, żeby to był jego naturalny język, więc ja mu nie tłumaczę gramatyki, tylko od razu robimy to w praktyce. Więc zupełnie inny sposób nauki. Jakie metody nauczania stosujesz podczas swoich kursów? Też bardzo dobre pytanie. Dziękuję ci bardzo za te piękne pytania. Więc tak, w szkole nie nauczono nas, jak się uczyć. Niestety. Nie wiem, jak to zrobiono, nie nauczono nas, jak się uczyć, więc wiele osób nawet nie wie, jaki sposób jest idealny dla ciebie, właśnie dla tej indywidualnej osoby. Więc my próbujemy wszystkie sposoby. Próbujemy wszystko, co jest możliwe, aby właśnie ta osoba poczuła się, że to jest jej sposób i znalazła swój sposób. Jeden ze sposobów jest słuchanie. Niektórzy kursanci uczą się bardzo dobrze ze słuchu, czyli muszą słuchać Holendrów, obyć się z językiem i w ten sposób jest to dla nich najlepsze. Dla takich osób mamy pliki audio i konwersacje, czyli te osoby mogą sobie puszczać gdzie chcą pliki czy lekcje, czy w aucie, czy jak sprzątają, niektórzy mogą nawet w pracy i wtedy cały czas gdzieś tam to jest. Pliki audio to jest słownictwo, czyli w ten sposób można się uczyć słownictwa, a konwersacje to już są właśnie konwersacje, czyli od razu można się uczyć całych zwrotów, które można wykorzystać potem właśnie w praktyce. I również właśnie mamy tak stworzone te pliki audio i konwersacje, żeby była pauza, żeby ta osoba od razu mogła sobie to powiedzieć. Więc też często słyszę feedback od kursantów, że ktoś tam mówi: Ania, byłam na spacerze z psem, gadam sobie sama do siebie, wszyscy się na mnie patrzą, ale super, mówię, bardzo dobrze, od razu praktykujesz, tak? Od razu mówisz to, więc super. Więc dla tych osób, które muszą ze słuchu właśnie pliki audio, konwersacje mamy z każdego poziomu. Dla wzrokowców tak zwanych? Tak. Dla wzrokowców, no to właśnie mamy nasze teorie, czyli my piszemy dość sporo teorii podczas naszych lekcji, więc wtedy oni mają to wszystko ładnie, wizualnie zapisane. Również polecam przepisywać notatki co lekcję, bo jednak notatki na zajęciach mogą być troszkę chaotyczne, gdzieś tutaj coś ktoś dopisze, tutaj sobie serduszko narysuje na marginesie, a potem fajnie by było przepisać te notatki na czysto. Dla osób, które lubią uczyć się schematycznie, bo niektórzy właśnie są tak bardziej umysłem ścisłym, więc wtedy robimy również takie schematy. Czyli oprócz tego, że mamy teorię słownie, to również robimy schematycznie, gdzie się da, żeby ta osoba miała normalnie schemat A plus B, czasownik plus osoba i tak dalej, żeby miała taki schemat. Na wyższych poziomach również czytamy, czyli już wtedy wizualnie też uczymy się słownictwa, bo czytamy akurat na poziomach wyższych czytamy Annę Frank, więc taką bardzo ważną książkę, Het Achterhuis. Więc w ten sposób, co nam jeszcze zostało? No oczywiście praktyka. Niektóre osoby uczą się, bo to powiedzą, czyli ja się nauczę słówka dopiero jak je powiem, jak je użyję w kontekście, użyję je w zdaniu i dla takich osób zapraszamy na nasze rozmówki. Rozmówki to są zajęcia w 100% po niderlandzku, albo po angielsku, jeśli ktoś się uczy angielskiego i tam się tylko i wyłącznie gada. Czyli tam już nie ma możliwości, powiesz mi po polsku, co to znaczyło, to ja sobie przypomnę. Nie, tam już wrzucamy kursantów na głęboką wodę, żeby nauczyli się pływać. I to jest świetna metoda. Kolejne pytanie, które myślę, że dotyczy każdego z nas, a przynajmniej większości. Jak radzić sobie z takim perfekcjonizmem językowym, który prowadzi do tego, że boimy się mówić? Tak, super pytanie. Bardzo wiele osób ma blokadę językową. Częściej spotyka to kobiety, ale to nie znaczy, że tylko kobiety. Ale właśnie ta blokada językowa, czyli ktoś, kto wie, jak powiedzieć, zna to słownictwo, zna zdania, ale boi się. Stres, po prostu okropny stres, żeby cokolwiek powiedzieć. Tak jak powiedziałeś, to jest oznaka perfekcjonizmu. I to nie zawsze jest perfekcjonizm tylko językowy. To znaczy, że ta osoba po prostu jest perfekcjonistką, również w domu. Jak sobie z tym radzić? Po prostu zaakceptować fakt, że nigdy nie będziesz mówić idealnie. Trzeba po prostu spróbować. Tak. I to też, bo często jest tak, oni mnie wyśmieją. Holendrzy mnie wyśmieją, jak ja powiem coś źle. Ale Holendrzy po polsku nic nie powiedzą. Tak? Trzeba zrozumieć to, że to jest twój drugi albo niektórych trzeci język, po angielskim już. I to jest
taka duma, że ty się uczysz ich języka i ty powinieneś naprawdę być z tego tak dumny, że ty to robisz. To jest taki ukłon w ich stronę, że oni powinni być tylko wdzięczni. I rzeczywiście zdarzą się Holendrzy, którzy cię wyśmieją, albo nawet jak jesteś na poziomie A2, to będą udawać, że nie rozumieją. Ale to jest w każdym kraju. I to nie jest tak, że Holendrzy są tacy okropni. To jest w każdym kraju i raz się tak zdarzy, a potem gdzieś pójdziesz, dogadasz się u lekarza i od razu się czujesz, wow, super, świetnie idzie. Więc pozwolić sobie na te błędy. Również chcę jeszcze coś dopowiedzieć. Nauka czegokolwiek, czy to nauka gry na instrumencie, czy nauka języka, to jest zawsze tak. Fala. Czyli najważniejsze jest teraz, Są zloty żeby... i upadki. Tak, i żeby w tym momencie upadku, momencie kryzysowym być świadomym, że ty nie jesteś sam. Jakby jeśli pracujesz w grupie, to wiesz, to trzeba napisać wtedy na grupie, hej, mam kryzys, nie wiem, czy idę dalej, tyle się już nauczyliśmy, jeszcze tyle przede mną, co mam robić i nagle się okaże, że inne osoby też to mają. To jest normalne, przemęczenie materiału. W tym momencie to jest tydzień dla ciebie, zrób sobie wannę, odpocznij, po prostu nie ucz się już. I to jest najważniejsze, żeby w tym kryzysie nie upaść. Jeśli upadniesz, okej, ale wróć. Tak? To nie jest tak, język nie jest dla mnie. Też czasami służy, język nie jest dla mnie. Nie, to znaczy, że w momencie upadku poddałeś się. Więc będzie tak, że będą te upadki, nie zrozumiał mnie szef, mówię, oni mnie nie rozumieją i nie wiem, po co się uczę i tak dalej, żeby znowu wejść na górę i wow, zrozumieli mnie, super, nową rzecz się nauczyłem, w pracy pogadałem z szefem albo z dziećmi byłem na wywiadówce i zrozumiałem, super. Więc to jest ważne, żeby się nie poddać, żeby poczekać, bo za chwilę będzie góra. I zawsze to tak wygląda. Czy masz właśnie taką jakąś technikę opracowaną dla osób, które mają trudności z nauką języka niderlandzkiego? Podejrzewam, że to bardziej dorośli niż dzieci, bo dzieci, tak jak powiedziałeś, chłoną jak gąbka, ale no właśnie z dorosłymi jest troszkę ciężej, prawda? A powiedz mi, o jakie trudności ci chodzi? Może w ogóle, żeby ten język jakoś przyswoić. Okej. Pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to to, z jakim podejściem przychodzimy w ogóle na naukę, ponieważ mamy kursantów, którzy mówią, ja jestem za stara. Podejrzewam, że są takie dwie grupy, że jedni chcą, a drudzy muszą. To też się zdarza, oczywiście, ale ci kursanci, którzy muszą, no to jest ciężko z nimi pracować. Trzeba gdzieś znaleźć w nich tą motywację, że chcą, ale często to musi być wewnętrzna. To musi być wewnętrzna motywacja, więc też często pytam na początku, dlaczego chcesz się uczyć? Tak? Bo mam dzieci, bo chcę zmienić pracę, to są super motywacje. No ale co do tego, mamy osoby, które mówią, ja jestem za stara, ja już się wszędzie uczyłam, to już jest moje ostatnie podejście, tak? Ja nie mam w ogóle czasu wolnego i tak dalej. Dużo rzeczy takich słyszymy, ja nie jestem językowa, jestem bardziej ścisłowcem. Pierwsza rzecz, głowa. Trzeba zmienić to w głowie, bo jeśli przyjdzie osoba i co lekcję mówi, że jest za stara, to będzie bardzo ciężko. Nie ma limitu wiekowego, kiedy można się uczyć języka albo nie. I najważniejsza jest ta głowa, więc wtedy zawsze mówię, nie jesteś za stara, to jest twój czas, jesteś w tym wieku i masz takie obycie z językiem i zaczynamy, po prostu ruszamy. Niektóre osoby mówią, te osoby już są tak długo w Holandii, już mają jakieś obycie, ja jestem tydzień w Holandii, już zaczynam, nie znam nic. Super, nie masz złych naleciałości, nie będziemy nic wyplewiać, zaczynasz od zera, to jest piękne, więc nie ma osób, moim zdaniem, Oskar, tak jak zapytałeś, jak radzę sobie z osobami, które mają trudności językowe, uważam, że nie ma osób, które mają trudności językowe, tylko mają trudności właśnie z tym, że w głowie gdzieś są zablokowane. I z tym trzeba jak najbardziej walczyć, trzeba po prostu rozmawiać i zmienić to podejście do nauki. Czy zaobserwowałaś, że na przykład, gdy chodziłaś do szkoły jako dziecko, czy są jakieś zmiany w podejściu do nauczania na przestrzeni tych, 10-20 lat? Tak, ale to też zależy, czy mówisz o szkole, czyli jak byłam w szkole i potem na studiach, czy mówisz o prywatnych szkołach, bo to wiadomo, że to jest olbrzymia różnica. Okej, to słucham. Tak, więc jeśli chodzi o szkołę, no to nadal jest to stała i stara podstawa programowa. No po prostu musisz rzeczy wykuć, żeby zdać egzamin, tak? Musisz rzeczy wykuć, czyli żeby zdać maturę. Teoria i... Tak, jak najbardziej, więc tutaj się nic nie zmienia. Jeśli chodzi o studia, nie wiem jak jest w Polsce, ale tutaj ja miałam też bardzo dużo staży, więc to jest super, że nie tylko teoria, ale rzeczywiście mieliśmy staż i uczyłam w szkole, nauczycielka wychodziła, ja uczyłam po prostu dzieci. To chyba w Polsce tego brakuje, prawda? Nie chodziłam na studia w Polsce, więc nie wiem jak dokładnie jest, czy są te staże, czy nie, ale uważam, że staże są bardzo ważne.
ja już wtedy prowadziłam zajęcia, więc ja miałam dużo łatwiej, bo ja już prowadziłam zajęcia z moimi kursantami, kiedy miałam te staże, więc dlatego nauczycielka powiedziała: Ania, ty już wszystko wiesz, jakby rób sobie sama, ja idę na pauzę, ale wiem, że inni studenci mieli z tym problemy i totalnie nie wiedzieli, jak się do tego zabrać. Więc to są bardzo ważne lekcje, bardzo ważna praktyka. Jeśli chodzi o kursy w szkołach, czy naukę w szkołach prywatnych, czyli tak jak na przykład mówimy o mojej szkole, no to już zupełnie od tego się odchodzi. Oni nie mają zdać egzaminu, oni nie mają zdać matury, oni mają nauczyć się mówić, oni mają nauczyć korzystać z języka w świadomy sposób. Więc tutaj zupełnie inne jest podejście. Hipotetycznie zakładamy, już nie rozmawiamy w tym momencie o języku niderlandzkim, wyjeżdżamy do jakiegoś kraju nowego. Kompletnie nie znamy języka. I jak możemy albo łatwo przyswoić, ale też przełamać tą taką pierwszą barierę językową? Gdy powiedzmy, nie wiem, no kupiliśmy sobie na taki, jak to się nazywa, rozmówki takie jakieś tam, nie wiem, polsko-japońskie na przykład. I jak przełamać taką barierę językową? Czyli już nie jak się uczyć, tylko jak przełamać barierę. Tak. Okej. To tak bardziej przewodnik taki turystyczny teraz w tym momencie. Dla osób wyjeżdżających na przykład na wakacje. Po prostu zacząć mówić. Po prostu zacząć gadać. Ja też wiem, jak ja się przygotowuję, ponieważ niedawno uczyłam się Swahili i też to jest język zupełnie inny niż nasz. Przygotowuję sobie słówka, przygotowuję sobie listę słówek, które znam. Jeśli znajdę dobre konwersacje, to je zakupuję jak najbardziej, a następnie po prostu gadam, po prostu mówię, po prostu jestem w restauracji, zagaduję kelnera, tak? Uczę się nowych słówek. A jak się ta potrawa nazywa? A jak dokładnie to przeczytać z menu, bo nie za bardzo wiem. Zagadywać, jak najbardziej. Tylko, to jest też kolejna rzecz, bo możesz do mnie powiedzieć: Oskar, no nie każdy tak zagada. To prawda, bo to często też jest tak, że osoby, które mało mówią po niderlandzku, po prostu mówią mało po polsku. To są po prostu osoby ciche, nieśmiałe i we własnym języku też mówią mało. Wtedy nie oczekujmy, że osoba, która jest cicha, nieśmiała w języku polskim, nagle będzie atencjuszem w języku niderlandzkim, nagle będzie po prostu rozmawiać przez całą imprezę z kimś. Też trzeba to zaakceptować. Jestem po prostu innym typem człowieka. Mówię mało, mówię to, co potrzebuję, nie mówię o swoich uczuciach, więc w języku niderlandzkim, czy w języku hiszpańskim, czy fińskim też nie będę tego robić. Dokładnie. Czyli trzeba zaakceptować również swoją naturę. Jeśli masz naturę, że gadasz, że chcesz właśnie z każdym zagadać, rób to również w innym języku. Nie bój się, najwyżej tam się pośmieje z twojej wymowy i co? Powiedz mi, czy masz jakieś książki, strony internetowe, nie wiem, kanały na YouTube, które możesz polecić, jeżeli ktoś chciałby zacząć się też uczyć? Powiedzmy na początku w zaciszu domowym. Własnego domu, tak. Okej, no to ja oczywiście do nas zapraszam, ponieważ mamy również kurs i też zapytałeś mnie o to i myślałam, że poprowadzisz to pytanie inaczej. Jak ja bym się uczyła innego języka? Więc tak myślałam, że to poprowadzisz w tę stronę, ale to opowiem ci. Właśnie dla wiele osób chce się uczyć na swoich zasadach. Chce się uczyć w swoim tempie, po swojemu. Są osoby właśnie takie, które są indywidualistami, albo mają pracę na zmianę, albo mają małe dziecko i chcą się uczyć w tych pauzach, kiedy mogą. Albo jadą na urlop i właśnie na urlopie mają dużo czasu, albo właśnie na urlopie nie chcą się uczyć. No i my właśnie przygotowaliśmy taki kurs dla takich osób i to jest kurs na platformie Niderlandzki w twoim tempie. I ja uważam, że gdybym jechała teraz do Hiszpanii, to właśnie taki kurs bym szukała, ponieważ są świetne i można uczyć się tak, jak chcesz. Czy możesz uczyć się w każdej chwili, w każdym miejscu praktycznie? Tak. Już wszystko jest online. Tak jest. Nie tylko online, ale masz do tego dostęp. Jest tam 50 lekcji i przerabiasz je sobie jak chcesz, w jakim tempie chcesz i masz dostęp dożywotni. Co też jest super, ponieważ jak już będziesz na wyższym poziomie i wyższym, to zawsze możesz do tego wrócić. A jednak podstawy, wiele osób mówi, podstawy to już znam. Podstawy to jest fundament. To jest najważniejszy poziom językowy w twoim życiu, A0, A1. To jest fundament, to jest kręgosłup. Więc to są bardzo, bardzo ważne teorie. Więc właśnie stworzyliśmy taki kurs. Bardzo fajny mamy odzew, więc już jestem w trakcie nagrywania A1, A2, czyli wyższego poziomu właśnie w ten sam to na razie sposób. po niderlandzku masz, tak? Tak, po to jest po angielsku też planujecie coś takiego? Oczywiście, że planujemy, ale trzeba to zrealizować. Trochę to sam wymaga wiesz. czasu. Tak jest, tak jest. To tak może troszkę na temat przyszłości. Czy przewidujesz jakieś zmiany w trendach nauczania? Pojawiło się AI. Czy AI traktujesz jako konkurencję, czy może jako sprzymierzeńca? Uważam, że jeśli chodzi o edukację, to nie istnieje coś takiego jak konkurencja.
To jest pierwsza rzecz. Bardzo się cieszę, że jest coraz więcej szkół. Właśnie cieszę się, że jest AI. Nie uznaję Google Translate, nie uznaję, moi kursanci nie mogą z tego korzystać, ale jak najbardziej się cieszę, że coś takiego powstaje. Nie wiem jeszcze, jak to wykorzystam. Na ten moment nie wykorzystujemy AI na naszych zajęciach, ale uważam, że na pewno warto by było wgłębić się w ten temat. Ja jestem bardziej staroświecka, więc my nadal piszemy w zeszytach i tak dalej. Czy tak bardziej analogowo? Tak, ale wiele kursantów pyta mnie, Ania, kiedy założysz aplikację, bo my chcemy się uczyć u ciebie, więc gdzieś tam w głowie to jest, ale to są dalsze plany. Jeśli chodzi o trendy w językach, w nauce języka, wiesz jak to jest z trendami. Trendy przychodzą i odchodzą, więc raczej trzymamy się tego, co działa, ale jesteśmy też zawsze otwarci na nowe propozycje, próbujemy nowych rzeczy, ale jednak powolutku. Jakby ja jednak jestem staroświecka, tak Czyli jak mówisz. trzon taki staroświecki, Tak. ale coś tam delikatnie staracie się dodawać jakichś nowinek takich, Tak. które mogą trochę pomóc i ułatwić. Tak, o to chodzi, żeby było łatwiej, dokładnie, więc też często, zawsze pytamy kursantów o feedback, co kursanci piszą feedback, co było fajne, co można było poprawić, więc czytamy to, słuchamy ich, właśnie dlatego daliśmy teraz więcej lekcji praktycznych na naszych zajęciach, już typowo z Peterem właśnie po niderlandzku, więc wykorzystujemy zawsze feedback, ale jeśli chodzi o takie nowinki, triki, nie lubię tych słów, wiesz jak to jest, to są rzeczy, które przychodzą, odchodzą, próbujemy powolutku takie rzeczy nowe, ale jednak trzymamy się tych metod, które Tak, bo działają. to jest czasami moda na jakieś coś i to chwila, moment i to mija. Tak, dokładnie. Plus to ma pomóc, a nie przeszkodzić, tak? A teraz już mamy tyle tych aplikacji, tego wszystkiego, że tak naprawdę jesteśmy przebodźcowani. Tak, to już mętlik w głowie powstaje. Tak, i nie wiemy, gdzie się uczyć, z czego się uczyć, a to po prostu trzeba wziąć swój zeszyt i tam masz wszystko. Mhm. Nie ma co sobie na siłę życia utrudniać. Dokładnie. Powiedz mi, jakie masz spostrzeżenia, powiedzmy, nauczanie języka w klasie versus online? Plusy i minusy. Super. Obydwu. Fajne pytanie. Zdecydowanie nauczanie online teraz wygrywa, zdecydowanie wygrywa już długi czas, ponieważ każdy ma dostęp do internetu i każdy może się uczyć bez względu na sytuację w domu, bez względu na to, czy jesteś chory i bez względu na to, czy jesteś na urlopie. Wcześniej jednak to wszystko to były lekcje, na których moi kursanci nie przychodzili, czyli jestem na wakacjach, nie mam mnie na lekcji, jestem chory, nie mam mnie na lekcji. No i to jest duży problem, bo jednak na naszych lekcjach jest bardzo dużo wiedzy i ta osoba ma problem potem, żeby to nadrobić, więc zdecydowanie jestem zwolenniczką kursów online, również dlatego, że wszystko jest pisane na czacie, więc tak naprawdę te osoby mają potem dostęp do wszystkiego, mogą sobie jeszcze raz sprawdzić, czy nie zrobiły jakichś literówek, a na lekcji to jednak jest tablica, zmazywane i tyle. Wiele osób woli kursy fizyczne, bo ma takie poczucie, że chodzi do szkoły i że tam przyjdzie. Tak, że jest jakiś taki rygor, jakaś dyscyplina, trzeba tam... Tak, i że musi tam przyjechać i tam być, ale tak naprawdę to też mamy na Skype'ie a jeszcze dodatkowo czujesz się komfortowo, bo jesteś u siebie w domu, pijesz sobie kawkę albo herbatkę, więc to jest też zupełnie inaczej. Jak mamy przerwę, bo co lekcję mamy 10-minutową przerwę, to możesz sobie pójść, zrobić kanapkę, a nie siedzieć na korytarzu i czekać, więc zdecydowanie jestem fanką kursów online. A czy miałeś w swojej karierze taki moment, gdzie poczułeś jakieś takie wypalenie zawodowe? Na ten moment jeszcze nie. Zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś chciał mnie wykorzystać. Na przykład, niestety jestem w branży, więc zdarza się, że ktoś zachłysnął się sukcesem i chciał na przykład mnie kopiować albo inspirować się, ale raczej to były kopie. Więc nie zdarzyło mi się jeszcze to, ponieważ cały czas mam bardzo dużo propozycji w mojej głowie, sama ze sobą, jak rozmawiam o tym, co bym chciała jeszcze robić, to jest bardzo dużo tego. Wiem, że wiele projektów nigdy nie stworzę, ponieważ nie zdążę w moim życiu, ale każdy kursant, czyli każde te 10 tygodni i ich wdzięczność i jakby widzisz to, ile to im dało, że zmieniają pracę. Moi kursanci poszli na studia albo wyszli za Holendrów. To nie musi być jakiś sukces, ale chodzi o to, że otworzyli się na tą Holandię w taki też prywatny sposób.
To jest tak piękne, że nie ma tutaj czasu na wypalenie zawodowe, zdecydowanie nie. Bardzo się cieszę, że kursanci naprawdę wykorzystują te lekcje, że to nie jest tylko dobra, przyjdę 10 tygodni i pójdę, tylko widzę, jak rosną. To zaangażowanie ich, tak? Tak, to są zupełnie inni ludzie i też wiele osób mówi, że mieszkam w Holandii, ale nie wiem, czy wrócę do Polski, nie wiem, czy się uczyć niderlandzkiego, czy nie. Też moi kursanci wrócili do Polski i właśnie pracują tam z językiem niderlandzkim i czasem się zastanawiam, czy nie chcę się z nimi zamienić, bo to są naprawdę fajne prace i naprawdę w Polsce z językiem Słyszałem, że niderlandzkim... dobrze płatne. Tak, więc cieszę się, że kursantom tak fajnie idzie, że rozwijają się dalej, no i to mnie napędza. Jakie masz plany na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój swojej firmy, o rozwój instytutu? Czy masz może, nie wiem, zaplanowane, że dodasz jeszcze jakiś język inny, czy bardziej się będziesz skupiała na języku niderlandzkim i angielskim? Jeśli chodzi o plany takie bliskie, czyli myślę, że tak 3 lata, no to chciałabym na pewno dać możliwość kursantom kursów na platformie. Czyli tak jak już powiedziałam, kurs na platformie mamy A0, A1 i właśnie kończę A1, A2 i uważam, że na ten moment to są nasze najlepsze kursy, jakie są i nie tylko ja tak uważam, ale widzę też po rezultatach z egzaminów i po tym, jak kursanci idą dalej i jaką mają wiedzę. Jednak oni 3 razy mogą tą samą lekcję przerobić, aż kliknie, aż będzie ten aha moment. Więc tutaj chciałabym na pewno dać tę możliwość do poziomu B2, więc jeszcze kilka kursów mi zostało. A nie planujesz już wyżej jeszcze pojechać na C? Też wiele kursantów mnie o to pytało, bo mamy na ten moment kursy już od dłuższego czasu od A0 do B2 i tak się przyjęło, bo B2 to jest taki poziom maturalny. Nie myślałam jeszcze o tym, na pewno to by były tylko i wyłącznie kursy indywidualne, bo to już jest tak wysoki poziom, że trzeba szlifować to. Nie każdemu by się taki kurs już przydał, mam wrażenie. Tak, no i trzeba szlifować to, co ta osoba już ma, więc możliwe, że taki kurs powstanie, ale na ten moment na pewno platforma i jeśli skończę niderlandzki, no to wtedy jeszcze angielski, więc tak jak mówię, to jest kilkuletni projekt, bo ja też jestem perfekcjonistką, co kocham w sobie, ale czasami trzeba przystopować i rzeczywiście chcę wszystko, żeby było w 100%, tak, żeby było w 100% zrozumiałe, żeby kursanci byli jakby, żeby ich oczekiwania były jeszcze wyżej, żeby byli usatysfakcjonowani w 100%, więc tam jest jeszcze dużo do roboty. Dobra, tutaj mam taki special od Kingi. Czy jest jakiś sposób, aby pozbyć się akcentu? Teoria jest taka, że do 12 roku życia dzieci łapią akcent automatycznie i teraz co zrobić, żeby jak najmniej tego akcentu było? Było słychać, tak. Tak, gadanie. I logopedia. Czyli cały czas lekcje logopedyczne, które my też mamy na zajęciach i teoretycznych i praktycznych. Bardzo ważne jest to, co robimy z buzią, to, co robimy z językiem, w jaki sposób to działa. Powtarzanie tego, właśnie na rozmówkach dużo to robimy, bo tam jest na to czas, bo to są lekcje praktyczne, więc Peter też dokładnie mówi, co trzeba zrobić, gdzie idą zęby, czy jak idą zęby, gdzie idzie język, czy idzie na zęby, czy idzie do podniebienia, czy co i tak dalej. Więc tutaj dużo trzeba pracować już z buzią i dużo pracować, bo to jest tak, że jak raz już to złapiesz, to nie znaczy, że już to masz. Jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do innych głosek i te głoski niderlandzkie trzeba przyzwyczaić. Po prostu trzeba nauczyć język, gdzie ma iść wtedy, więc cały czas trzeba to ćwiczyć. Jak my robimy te lekcje, to niektórzy też kursanci mówią, ja nie powiem, ja nie będę harczeć, bo popluję jeszcze coś. Jakby, no to jak nie będziesz, to nie będziesz. To na tym się skończy, to zawsze będzie ten Polish Dutch, czyli to będzie dalej cały czas z akcentem polskim, więc po prostu trzeba sobie na to pozwolić i czasami poaktorzyć, po prostu sobie pogadać tak po niderlandzku i zobaczyć, co się dzieje wtedy z twoją buzią. To jest takie moja subiektywna obserwacja, ale dlaczego większość Holendrów woli z obcokrajowcami rozmawiać po angielsku? Myślę, że to jest bardzo subiektywne, ponieważ ja na przykład tego odczucia nie mam, no bo ja od razu mówię po niderlandzku do kogoś, więc to zależy. Co mogę tylko powiedzieć? Holendrzy mają łatwość w mówieniu po angielsku i po prostu może chcą komuś pomóc. Z założenia już, skoro wiedzą, że ktoś jest obcokrajowcem, to zakładają, że nie zna niderlandzkiego i od razu dlatego po angielsku, tak? Tak, więc może tak być. Czasami zdarza mi się to na lotnisku, jak ktoś bierze mój paszport i widzi polski paszport i zaczyna po angielsku. Więc od razu przechodzę na niderlandzki i jakby uczę tą
tę osobę, hej, nie rób tak, tak? Więc myślę, że to jest taki komfort po prostu, chcą, żeby było łatwiej, żeby nie trzeba 2 razy było mówić, ale po prostu wtedy, jeśli ktoś chce praktykować naprawdę po niderlandzku mówić, to po prostu przejść na niderlandzki i poprosić, hej, uczę się niderlandzkiego, czy możesz mówić ze mną po niderlandzku? I jeszcze taka hipotetyczna sytuacja dotycząca malutkich dzieciaczków. Powiedzmy, jest rodzina mieszana, w sensie polsko-holenderska. I co zrobić, żeby taki mały dzieciaczek nie mieszał tych języków? Dziecko będzie mieszało języki na początku i to nie jest problem. To jest normalne, że będziemy mówić ich wil, siku na przykład. I to jest naturalne, nie ma z tym problemu. Po prostu zaakceptować to i na Czy początku... to jakoś czasem przejdzie? Tak, plus fajnie by było, ale to jest jedna z metod. Jest wiele metod, jak wychowywać dziecko dwujęzyczne, więc to jest jedna z nich. Jeśli mamy na przykład matkę Polkę, a ojca Holendra albo inny kraj, to jedna z metod mówi, że z mamą zawsze po polsku, a z tatą zawsze po niderlandzku. Tak? Jeszcze czasami się zdarza, że wtedy a razem na przykład po angielsku, jeśli chcemy wychowywać w 3 językach. Więc to jest też fajny sposób, że ta mama jednak nie łapie tego ich wiu siku, tylko mówi chcesz siku? Tak, że po prostu od razu powtarza już poprawnie po polsku. To jest jedna z metod, ale tak jak mówię, metod jest wiele. Też mam nadzieję, że niedługo będę mogła to przetestować na swoich dzieciach i po prostu pisać badanie właśnie na temat dwujęzycznego dziecka, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Mamy na rynku bardzo dużo różnych szkół językowych. I jak osoba, która przyjeżdża do Holandii, może wybrać dobrą szkołę językową? Super pytanie. Właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ wiele osób po prostu krąży po omacku i nie wie, czy ma patrzeć na cenę, czy ma patrzeć na opinię i tak dalej, i tak dalej. Więc najważniejsze jest, aby fajnie by było, jeśli byłaby taka możliwość, żeby zadzwonić i porozmawiać z wykładowcą. To by było super, bo jednak wtedy czujesz vibe. Czujesz, czy z tą osobą chcesz współpracować, zadasz kilka pytań, na które chciałbyś taką i taką odpowiedź, więc wtedy też wiesz, na przykład, czy chcesz więcej praktyki, czy więcej teorii, więc zadzwonić, porozmawiać z wykładowcą, jeśli jest taka możliwość i po prostu poczuć, czy tą osobę po prostu lubisz, czy możesz ją lubić, czy nie denerwuje cię jej głos na przykład. Oczywiście czasami też chodzi o taki flow z daną osobą. Dokładnie. Nawet czasami nie trzeba dzwonić, ponieważ na Facebooku można znaleźć po prostu szkoły i zobaczyć, czy mają wideo, filmiki, czego uczą, w jaki sposób uczą. Oczywiście opinie też są bardzo ważne, czyli warto wejść albo na Google, albo na Facebooka i po prostu poczytać opinie. Oczywiście najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to poczta pantoflowa. Bo poczta pantoflowa jest najlepsza, czyli zapytać po prostu wprost, hej, kogo polecacie? Ale najważniejsze jest właśnie, żeby poczuć ten vibe. Czyli to nie jest tak, że ten wykładowca jest świetnym wykładowcą i nauczy wszystkich. Nie ma wykładowcy, który będzie uniwersalny. Trzeba po prostu sprawdzić, czy lubisz tę osobę, czy jest dla ciebie fajna, czy czujesz, że co tydzień będę się z nią widzieć. Ja będę co tydzień widzieć się z tą osobą. Spędzicie ze sobą trochę czasu. Właśnie. I w takim idealnym świecie to będę się z tą osobą widzieć co tydzień przez rok albo przez 1,5 roku, więc trzeba po prostu się lubić. Więc w ten sposób najlepiej sprawdzić, czy ktoś jest taki sztywny i nie podoba mi się, czy po prostu hej, fajnie, ja chętnie z tą osobą po prostu napiłbym się kawy. Jasne, czyli znaleźć taki wspólny język. Tak, dokładnie. Czy przechodzimy do drugiej części, tak? Jesteś gotowa na pewno? Ta część będzie taka trochę momentami psychologiczna, momentami niespodziewana. Niektóre pytania są bardzo proste, także... Ale już językowe czy nie językowe? Nie, to nic nie będzie językowego już w tym momencie. Okay. Tutaj są pytania, które mają jakby naszym widzom, słuchaczom troszkę przybliżyć twoją postać, ale z drugiej strony. Okej, super. Także po pierwsze, co cię motywuje każdego dnia? Fajne pytanie i zdarzają się dni, że mnie nic nie motywuje. Myślę, że wszystkim się takie dni zdarzają. Jak najbardziej. Warto też o tym mówić. Myślę, że motywacja do tego, żeby w ogóle wstać i żeby żyć i cieszyć się życiem, to są moje psy. 2 kochane psy. Mam 2 labradory, Fridę i Daliego. Jaki kolor? Frida jest czekoladowa, a Dali jest biały. Nawet nie biszkoptowy, tylko taki biały. Wow. Tak, Dali jest też adopciakiem, więc adoptowaliśmy go pół roku temu. I to mnie motywuje, bo tak naprawdę z nimi trzeba wstać. Po prostu trzeba Muszą wstać. siku. Tak, trzeba z nimi wyjść i wtedy to już świat po prostu, szczególnie teraz, kiedy jest tak pięknie, jak już z nimi wyjdę i widzę tę zieleń i słońce, to... No, z tym słońcem to wiesz, tak, w Holandii to... No teraz chwilowo jest bardzo ciepło. Tak, potwierdzam. Ale... Tutaj, gdzie w tym momencie nagrywamy, jest 26,5 stopnia. Tak. I nie możemy otworzyć okna, ani włączyć wentylatora.
Także docencie nasze trudy, wysiłki. Mam nadzieję, że tego potu na czole nie widać. Postawcie kawę. Tak. I przyjdźcie na kurs niderlandzkiego. Tak jest. Więc motywację czerpię z życia takiego codziennego. Po prostu widzę słońce, jeśli jest, naturę, ptaka. To brzmi tak bardzo trywialnie, ale tak jest. To mnie bardzo cieszy. Jakie jest twoje największe marzenie? O, też bardzo ciekawe pytanie, bo w tym momencie jestem w trakcie realizacji tego marzenia, ale nie jest to tak do końca w mojej mocy, ponieważ staramy się o dziecko i bardzo, 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 bardzo chcemy dziecko, a tak naprawdę chcemy 4 dzieci. No ale wiadomo, że życie może zmienić nasze plany, ale w tym momencie moim największym marzeniem jest właśnie zajście w ciążę i na tym się teraz skupiamy. Wszyscy trzymamy kciuki. O, dziękuję. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Okej. Ulubione miejsce w Polsce. Od razu teraz pomyślałam o ulubionej restauracji, którą kocham, ale to tam bardziej... Ale to też miejsce może być ulubiona restauracja. Tak, więc myślę, że wezmę tą restaurację albo... Nie, no wezmę tą, zacznijmy od restauracji. Restauracja we Wrocławiu Conspira. Och, kocham golonki. O, kocham. Musicie na pewno pójść i można z psami i można na zewnątrz. O, więc to fajnie. tak, świetna w centrum Conspira we Wrocławiu. Polecam bardzo. A drugie takie moje miejsce spokoju to zdecydowanie moja wieś, bo tak jak powiedziałam, że pochodzę z wioski, więc to jest bardzo małe miejsce, gdzie nie mamy szkoły, gdzie nie mamy sklepu, więc to jest taki totalny spokój. Jak myślisz o polskiej wsi, to właśnie tam. Więc tęsknię zawsze za tym miejscem, ponieważ tam mieszka również moja siostra z jej dziećmi, z siostrzeńcami, z jej mężem, z moją babcią i mój dziadek i bardzo zawsze tęsknię za tym i tego najbardziej mi brakuje z Polski. Tak, bardzo bym chciała ich takie pozdrowić. chyba moje małe marzenie, taka typowa wieś, gdzie nic się nie dzieje, cisza, spokój i przyroda. No to pytanie może ci się wydać troszeczkę dziwne, ale jest głębokie. Jeszcze ci przerwę. Dla wykładowcy nie ma dziwnych, głupich pytań, także strzelaj. To go ahead. Kim jesteś? Kim jestem? Bardzo fajne pytanie i też często się nad tym zastanawiam i te role się zmieniają w jakiś jeden albo inny sposób, ale jakbym teraz tak miała powiedzieć, kim jestem, jestem Polką, bardzo się utożsamiam z tym, jestem narzeczoną, jestem córką, jestem wnuczką, jestem siostrą, jestem ciocią, tylko na mnie się nie mówi ciocia, ale jestem opiekunką moich psów. Następnie już bym weszła w zawodowe rzeczy, czyli wykładowczynią, pedagogiem i tak dalej, ale jednak te pierwsze role to są takie role, które pełnię z całego serca zawsze, 24 na dobę. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Co uważam za moje największe osiągnięcie? Z czego jesteś najbardziej dumna? Wiele było. Nie musi być jedna rzecz, możesz wymienić kilka, jeżeli trudno ci się zdecydować. Myślę, że mam fajną umiejętność tego, że wykorzystuję trudne sytuacje. Tak jak na przykład przyjazd do Holandii, wykorzystałam to, że znam polskie i niderlandzkie i za każdym razem, kiedy coś złego dzieje się w moim życiu, to próbuję się obrócić to na swoją wykorzystać korzyść. to, co się dzieje. Myślę, że moim takim największym osiągnięciem, który pozwolił mi żyć tak, jak żyję teraz, jest moja firma, jest Instytut. Instytut to było moje pierwsze dziecko i zawsze tak będzie. Kocham moją firmę, kocham to, co robię. Zaczęłam to też jako nastolatka, więc to jest moje życie. Jakby ktoś mi teraz to odebrał, to byłoby mi ciężko. Więc myślę, że takim moim osiągnięciem w tym, że znalazłam siebie, znalazłam to, co chcę robić i to właśnie jest Instytut. Instytut zdecydowanie. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miała tytuł? Tylko nie mów niderlandzki w 30 dni. Tak. Bardzo ciekawe pytanie również. Myślę, tak jak spontanicznie, co by mi przyszło do głowy, to może na przykład po prostu bądź. Albo po prostu ja. Coś takiego. Czy masz jakieś rytuały, techniki, sztuczki, które utrzymują cię zmotywowaną i produktywną? Tak, zdecydowanie. To jest medytacja. Tak, medytacja bardzo mnie wycisza, ale również jak medytuję przed pracą, to zupełnie inaczej pracuję, zupełnie inna jest produktywność, więc medytacja zdecydowanie i to we wszystkich aspektach życia mi bardzo pomaga. Yoga również, ale nie jest tak regularna jak medytacja niestety. Yoga to chyba, przynajmniej ja tak postrzegam jogę, bo
nie praktykowałem medytacji, owszem, że yoga to w sumie bardziej chyba takie ćwiczenia rozciągające, rozluźniające. Może jest to też połączone troszkę z medytacją, że też wpływa na umysł, ale bardziej to postrzegam oczywiście subiektywnie, mówię, jako takie bardziej ćwiczenia dla ciała. Bardzo ciekawe, że o tym mówisz, bo wiele osób też tak to postrzega, po prostu chce się ruszać, więc idę na jogę i to jest okej. Yoga ogólnie powstała z medytacji, więc yoga to była medytacja w różnych pozach. To tak jakby kolejny odłam tego, co można nazwać medytacją. Więc dla mnie zdecydowanie yoga to nie jest aktywność sportowa, to jest taki ekstra plus. Dla mnie yoga to jest właśnie słuchanie swojego ciała, czucie, co moje ciało chce mi przekazać, czyli ja zostaję długo w pozycjach i słucham, hej, co jest nie tak, czemu mnie tu boli, skąd się to wzięło, więc dla mnie to nie jest sport, ale bardziej właśnie słuchanie siebie, ale tak jak mówię, nie robię tej jogi tak regularnie, jakbym chciała, więc to jeszcze z takich technik... Myślę, że nie mam więcej takich technik, bardzo bym chciała mieć jeszcze więcej jakichś fajnych technik, że codziennie piję herbatkę zanim coś zjem, ale nie robię tego regularnie, więc nie będę o tym mówić. Oczywiście moje rytuały to jest psy. Psy często ustalają, jak będzie wyglądał mój dzień i bardzo mnie to cieszy. Że rano trzeba z nimi wyjść, wieczorem ostatnie co robię też trzeba z nimi wyjść, no i jakiś spacer, to są takie obowiązkowe rzeczy, więc to one mi trochę wyznaczają. To taka rutyna troszeczkę. Tak. Jakie słowo denerwuje cię najbardziej? Może być po polsku bądź po niderlandzku, to już sobie wybierz. A może po polsku. Rozmawiałem po polsku to. Okej, to będzie śmieszne, ale denerwuje mnie Anka. Jak ktoś do mnie mówi Anka. Strasznie mnie to denerwuje. Pamiętam, że jak byłam mała, to moja mama nie pozwalała, żeby tak do mnie mówiły koleżanki i koledzy. To jest Ania. I rzeczywiście teraz denerwuje mnie, jak ktoś mówi do mnie Anka. Więc ja jestem Ania albo Anna, więc to. Jakie są twoje ulubione filmy? Ulubione filmy. Bądź seriale. Klasyki. Będą klasyki. Jeśli chodzi o filmy, to Forrest Gump. Tutaj bym powiedziała o Forrestie. Jeśli chodzi o seriale, to Seks w Wielkim Mieście i Friends. Takie klasyki. Bardzo je lubię. Są bardzo rozluźniające. Oprócz Forresta oczywiście. Forrest nie uważam, że jest rozluźniającym filmem, ale te seriale są właśnie takie jak czacha paruje i chcesz po prostu odpocząć. Opisz siebie 3 słowami. Zaradna. Jakby powiedzieć to słowo, o którym myślę. Powiem przyjacielska, niech będzie tak, to użyję, i kochająca. Co jest twoją największą pasją poza uczeniem niderlandzkiego? Okej, fajnie, że zadałeś poza, bo to jest jedna z moich wielkich pasji. Jestem bardzo muzykalna, lubię bardzo muzykę. Gram na pianinie, skrzypcach, na gitarze, na ukulele, a teraz zakupiłam sobie handpana i jestem zakochana. To jest taka duża misa jak UFO wygląda i z drugiej strony również UFO i ma 9 takich wgięć i sobie po nich bijesz. Przepiękny dźwięk. No, jestem zakochana właśnie tym dźwiękiem, więc kocham muzykę, kocham również śpiewać. Też śpiewałam tutaj właśnie w Holandii, w operze, hobbystycznie, więc muzyka. Ja z muzyką nie mam nic wspólnego, aczkolwiek jak byłem mały, chodziłem na lekcje nie pianina, tylko fortepianu. Okej. Ale szybko moja kariera się zakończyła, a jeżeli chodzi o śpiew, to... Może jeszcze przyjdzie, nigdy nie. Nie, to już chyba nie. Śpiew i ja to nie jest dobre połączenie. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? Marnujesz czas. To jest trudne pytanie. Może wydawać się bardzo łatwe, ale to jest trudne pytanie, ponieważ ja nie potrafię marnować czasu i to jest straszne. Bo chciałabym sobie To też usiąść. nie jest dobre właśnie. Tak, to jest okropne. Nie potrafię usiedzieć Czy to już troszeczkę zahacza o pracoholizm? Nie, bo ja wtedy nie idę do pracy. Ja wtedy robię w ogrodzie, maluję stół, tak jak dzisiaj. Czyli zawsze sobie jakieś zajęcie potrafisz znaleźć. Ale jeśli chodzi o marnowanie czasu, no to myślę właśnie, że na seriale, bo te seriale Seks w Wielkim Mieście i Przyjaciele obejrzałam już z 4 razy, no to jest duża inwestycja czasowa. Jak wyglądałby twój idealny weekend? Idealny weekend. Wymarzony weekend. Na pewno bez telefonu. To pierwsza rzecz. Na pewno bez telefonu. I myślę, że
pojechalibyśmy z całą rodzinką, czyli mówię tu o moim narzeczonym i o psiakach, na piknik w jakimś fajnym miejscu. Może z tym instant grill, żebyśmy wzięli sobie grilla ze sobą, tam zjedli, może nad jeziorkiem, fajnie by było popływać, tak, nad jeziorkiem, a najlepiej to z namiotem i zostalibyśmy tam na drugi dzień. Czyli tak bardziej z naturą kempingowo, tak? Tak, tak, ale gdzieś na dziko, nie na kempingu, gdzieś na dziko. Czyli bardziej samotnie. Tak, tak. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Komunikacja, rozmowa. Po prostu rozmowa, czyli siadamy i rozmawiamy ze sobą naprawdę, co ty do mnie mówisz i co masz na myśli i ja do ciebie też, więc takie normalne gadanie ze sobą. Jaki jest twój typ osobowości? O, ja robiłam kiedyś te testy, jeśli o tym mówisz, i wyszło mi chyba... Ale jak nie robiłaś, to możesz tak swoimi słowami opisać, bo nie każdy Tak. w życiu takie robi. Ja robiłem ich mnóstwo, także... Tak, wyszło mi w tym teście osobowości, że jestem bardzo mocną ekstrawertyczką i liderką. Czyli, że bardzo dobrze... To jest zupełnie moje przeciwieństwo. No widzisz. Ale teraz czuję, my akurat przeprowadziliśmy się na wieś. Uciekliśmy z Hagi, przeprowadziliśmy się na brabancką wieś, mamy owce za I oknem. to cię tak troszkę uspokoiło? Tak, zdecydowanie mamy duży dom, duży ogród i nie mamy sąsiadów, że teraz jak mam wyjechać do miasta, to wolę zostać w domu i malować stół albo zbierać maliny, że rzeczywiście tutaj się to zmieniło, ale myślę, że nadal ludzie mnie napędzają. Zdecydowanie teraz wolę taki spokój. Znaczy, wiesz co, ja kiedyś też słyszałem, że nikt nie jest w 100% ekstrawertykiem albo introwertykiem. To jest wszystko pomieszane i to też zależy od sytuacji, z jaką się spotykamy. Zgadza Także się. może coś w tym być. Tak. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Ulubiona potrawa? Schabowy. Schabowe, młode ziemniaczki, młoda kapustka. O, tak. Czego ostatnio szukałaś w Google? Czego ostatnio szukałam w Google? Pewnie czegoś szukałam, jak do ciebie jechałam, więc niech pomyślę. Niech pomyślę, co mogło być ostatnie, co szukałam w Google. Ostatniego to nie wiem czego, jak jechałam do ciebie, ale na pewno dzisiaj szukałam, jak zrobić ognisko, ponieważ robimy ognisko, więc jak zrobić ognisko, tak. Chodzi mi o to, nie jak rozpalić, ale jak zrobić takie miejsce na ognisko. To takie cegiełki trzeba poukładać. Tak, no właśnie, jak to ładnie zrobić. A wiesz co, gdzieś widziałem takie wkłady. Tak, ale my chcemy takie naturalne, wiesz, prawdziwe no to tak ognisko. ładniej, fajniej, taki klimat jest. Tak, dokładnie. Witra temu chyba widziałem te wkłady takie. Widzisz, nie, my chcemy prawdziwe ognisko wykopane, wiesz. Co jest twoim największym wyzwaniem, przed którym aktualnie stoisz? Zajść w Macierzyństwo. ciążę. Tak, Okej, macierzyństwo. tak właściwie zadając to pytanie, już sam sobie udzieliłem odpowiedzi. Okej. Jeszcze raz powodzenia. Dziękuję. Jakie jest najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? Najlepsze wspomnienie z mojego dzieciństwa. Myślę, że wakacje u mojej cioci Heli, która robiła mi chleb z taką przyprawką, co się do rosołu dodaje i my nie wiedzieliśmy, co to Z jest. wegetą? Czy Tak, z z wegetą? wegetą, tak. I to było taka prostota i takie błahe to było i takie błogie. Tak, myślę, że to po prostu bycie tam. Czy w swoim życiu robisz to, co zawsze chciałaś robić? Ja chciałam być zawsze syreną. Tego się nie udało Nigdy zrobić. nie jest za późno. Ale tak, zdecydowanie. To jest życie, które sobie wymarzyłam. Czy wierzysz w miłość idealną na zawsze? Wierzę w miłość na zawsze. Nie wierzę w miłość idealną. Chyba że to jest idealna na twój sposób. A ktoś z boku może powiedzieć, hej, tak nie jest dobrze, albo tak nie jest dobrze, więc to nie będzie idealna Kwestia miłość z interpretacji. teorii. Tak, to nie będzie książkowa idealna miłość, ale zdecydowanie wierzę w miłość na zawsze. Mam nadzieję, że wrócimy do tego. Ja jestem romantyczką. Teraz jest dużo rozwodów i mam nadzieję, że te osoby również po rozwodzie znajdą tę miłość na zawsze, więc jak najbardziej, tak, jestem romantyczką, zdecydowanie. Następne pytanie miałem, jakie są twoje cele na najbliższy rok, ale już wiem, co powiesz, Tak. więc zmienię pytanie. Czy masz jakieś kompleksy? Tak, ale nie można mówić o kompleksach. Dlaczego? No bo wtedy stają się naprawdę twoimi wadami.
Bo jak powie Heidi, że ma grube biodra, to wszyscy będą widzieć, że ma grube biodra. O, to ta z grubymi biodrami. Tak, więc jak najbardziej mam kompleksy, ale zostawię je dla siebie. Jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Pierwsza praca dorywcza to była opiekunka do dzieci. Opiekowałam się dziećmi. Dobrze ją wspominasz? Tak, bardzo dobrze. To były dzieci od mojej nauczycielki, bo ja również tu chodziłam do polskiej szkoły, więc moja nauczycielka od języka polskiego zapytała, czy mogę się opiekować jej dziećmi, więc tak, to była kochana praca. Czy lubisz pewną systematyczność, usystematyzowanie swojego dnia? Jakby tak. Nie można tego nazwać grafikiem, ale taki plan zadań. Tak, ale też nie robię tego, że zapisuję sobie plan zadań, że trzeba zrobić haczyk, że zrobiłam, ale lubię zrobić rzeczy, które rano myślę, okej, fajnie było to zrobić. Czy masz talent, który uważasz, że zmarnowałaś? Słyszałam to pytanie, słyszałam śmieszne odpowiedzi. Czy mam talent, który uważam, że zmarnowałam? Uważam, że mogłam zawodowo śpiewać. To zdecydowanie, ale uważam, że nie chciałabym zawodowo śpiewać, bo jednak te talenty, te pasje, które mam, fajnie, że one są hobbystyczne i że nie muszę zarabiać nimi na chleb. Więc nie uważam, że zmarnowałam jakiś talent. Jakie są 3 rzeczy, których nauczyłaś się w ostatnim roku? W ostatnim roku nauczyłam się, znowu jak to ładnie powiedzieć, żebyś zrozumiał, o co mi chodzi. Nauczyłam się, że inne osoby mają inną perspektywę i są w innym momencie w swoim życiu. Ponieważ pamiętam, jak na przykład moja siostra wyjeżdżała do Polski i zdecydowała się, że wraca na tą wiochę i będzie chciała tam wychowywać dzieci, to ja uważałam to za bardzo głupie, bez sensu. Tutaj jest tyle możliwości, jak możesz to robić, a teraz zazdroszczę Sama byś jej. chciałaś być w tym miejscu, tak? Więc uważam, że nauczyłam się tego, że nie jesteś może w tej fazie, w której ta osoba jest, może nigdy nie będziesz, ale nie jest tylko twoja prawda jedyną prawdą, więc tego na pewno się nauczyłam mocno. 3 rzeczy miały być. No, może być mniej, może być więcej, jak chcesz. Okej. Czego się jeszcze nauczyłam w tym roku? Nauczyłam się ogrodnictwa, bo przeprowadziliśmy się, tak jak mówię, mamy duży ogród, więc robimy wszystko sami i cieszymy się, jak nam kwiaty kwitną, albo właśnie jak mamy maliny, więc nauczyłam się tego, takiej praktycznej rzeczy. I czego jeszcze się nauczyłam? To może w drugą stronę. Nauczyłam się podstaw Swahili. Dzisiaj wykorzystujesz? Nie, to tak zupełnie nauczyłaś się for fun? Nie, miałam w planie wyjechać na projekt do Aruszy w Tanzanii na miesiąc, do sierocińca, więc wtedy uczyłam się bardzo mocno tego Swahili. Niestety projekt się nie odbył z ich powodu, ale już byłam gotowa, już byłam na lotnisku, więc tak, miałam być na miesiąc z dzieciaczkami, no to dobrze by było. Ale to, co się nauczyłaś, jest twoje. Dokładnie tak. Co dzieje się po śmierci? Też bardzo ciekawe pytanie. Mam nadzieję, że wracamy, że nasza energia wraca w innej formie. To jest moja odpowiedź. Mam nadzieję, że po prostu wracamy na ten świat. Co było twoją największą porażką i co z tego wyniosłaś? Myślę, że nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie widzę w moim życiu dużych porażek. To nie znaczy, że się nie wydarzyło coś albo nie popełniałam błędów, ale tak jak mówię, zawsze to było obrócone w jakąś inną stronę i uważam, że wszystko było po coś. Może miałam lekcje, zdecydowanie miałam lekcje, ale nie miałam porażek. Czym jest dla ciebie prawdziwa kobiecość? I to jest kobiecość, to jest słowo, które nie powinno stać w słowniku, ponieważ jest tak dużo różnych teorii, perspektyw na to słowo, że nie powinniśmy zamykać tego w jakieś sztywne ramy. Ja mogę opowiedzieć o tym, co to jest dla mnie, ale jeśli ktoś inny czuje, że kobiecość jest czymś innym, to jest super. Więc nie ma tutaj jednej stałej teorii, albo wiesz co, nie opowiem ci o tej teorii, bo nie chciałabym tego zamykać właśnie w te ramy, o których mówię. Kobiecość jest otwarta i każdy czuje ją w inny sposób, czy to kobieta, czy mężczyzna oczywiście. Nauka niderlandzkiego dała mi w życiu Wszystko. I to nie znaczy, że to jest wszystko dla mnie, ale to, gdzie teraz jestem, jak mogę żyć, jak mogę funkcjonować, może jakich ludzi spotkałam, może dlatego jestem z moim partnerem, bo byłam tą osobą i to mnie kreowało.
to jest to, jakby Instytut był ze mną w każdym tym momencie, kiedy ja się rozwijałam. Więc ja jestem teraz tą osobą, jaką jestem właśnie też przez to. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Jeśli mogę to zmienić, to usunęłabym Niemcy, przesunęła je troszkę, żeby do Polski było bliżej. Jakie było najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłaś? Myślę, że teraz wspomnę o miejscu, które było najpiękniejsze dla mnie emocjonalnie, ponieważ to był Zanzibar, ponieważ tam się zaręczyliśmy. Więc zdecydowanie to miejsce, to nie było najpiękniejsze miejsce stylistycznie, które odwiedziłam, ale na pewno będę wspominać to właśnie jako najpiękniejszy czas w moim życiu, więc Zanzibar. Jaki jest twój największy lęk? Śmierć, właśnie śmierć. I to śmierć moja lub śmierć bliskich mi osób. Nie wiem, jak to zaakceptuję. Też często na przykład myślę o moich psiakach, bo one żyją dużo krócej niż ludzie i to będzie bardzo trudne. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś zupełnie do niczego? Ręcznej. Coś z rękami jakbym miała robić, to myślę, Czy jakiś że... pracownik produkcji, coś takiego? Albo szycie, coś takiego, no nie, to by nie wyszło. Czy jest coś, co zawsze chciałaś zrobić, ale póki co nie miałaś na to odwagi? Nie. Jeśli chodzi o odwagę, to nie. Jest wiele rzeczy, które chcę zrobić, ale ja się odważam, więc nie. Gdybyś miała dodatkowo godzinę dziennie czasu, co byś zrobiła? Na co byś ją przeznaczyła? Zawsze za mało czasu jest na czytanie, zawsze jest coś innego i wybieram sobie coś innego jako priorytet, więc czytała. Od czego jesteś uzależniona? Od mojej rodziny, od moich psów, od mojego partnera. Nie wyobrażam sobie też na przykład nie widzieć pół roku moich rodziców, więc od moich bliskich, jeśli mogę tak to powiedzieć. Oczywiście nie jest to negatywne uzależnienie, że muszę cały czas ich widzieć, ale moje życie bez nich, na przykład rok, byłoby bardzo, bardzo trudne. Czy czujesz się nieswojo, jak musisz wyrażać emocje? Zależy z kim i gdzie. W sytuacjach zawodowych tak, bardzo czuję się nieswojo. W sytuacjach prywatnych nie. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? To syreną, to już mówiłam. Czy potrafisz sobie poradzić z krytyką? Staram się. Jeśli czasami jest to trudne, kiedy dostaję krytykę z czegoś, co zrobiłam z serca i włożyłam w to 100%, a ta krytyka nawet nie jest konstruktywna, czyli hejt, jest mi czasami jeszcze z tym ciężko, ale z krytyką konstruktywną uwielbiam, bo zawsze można coś z niej wykorzystać, więc tak, jak najbardziej cieszę się, a czym potrafię sobie poradzić, tak jak mówię, z hejtem gorzej. Skoro życie jest takie krótkie, to dlaczego robimy w nim rzeczy, których nie lubimy? System. Często też o tym rozmawiamy, właśnie tak jak my rozmawialiśmy dzisiaj przed nagraniem o zamienianiu czasu na pieniądz. Wiele osób niestety tak żyje. System. Kiedy sobie uświadomiłaś po raz pierwszy, że nie jesteś już dzieckiem? Kiedy się wyprowadziłam na swoje, miałam wtedy 18 lat chyba i wtedy poczułam, okej, trzeba funkcjonować, trzeba teraz umeblować to trzeba płacić, więc wtedy. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? Ogród zdecydowanie. Czy trudniej jest być dzieckiem czy dorosłym? Uważam, że dzieckiem. Dlaczego? Ponieważ też często o tym rozmawiamy w domu. Dziecko nie ma wyboru. Dziecko nie może powiedzieć, chcę spróbować to. W tym sensie, że chcę zostać kimś innym, chcę spróbować to, chcę rzucić studia, chcę przestać chodzić do szkoły, chcę, żeby uczono mnie w domu. Dziecko ma określone ramy i trzeba te rzeczy robić. Jak na przykład patrzę na moich siostrzeńców, że wstają o tej 8 i jadą do tej szkoły, w której nic się nie nauczą przez cały dzień, to jest mi szkoda, bo to jest piękny czas, a tracimy Który można było przeznaczyć na coś innego, Tak. Zdecydowanie na edukację, ale w inny sposób, taki praktyczny. Więc zdecydowanie wolę być dorosła. A co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? Na pewno jest to wolność finansowa, ale też taka wolność emocjonalna, właśnie, że masz osoby, albo jesteś sam, których możesz powiedzieć wszystko, o co czujesz, co jest dla ciebie ważne. Tak, myślę, że to. Jednak te finanse są bardzo ważne. Finanse dają taką dużą wolność, jeśli nie musisz iść do tej pracy, której nie lubisz. Więc myślę, że ta wolność finansowa i właśnie ta emocjonalna to jest dla mnie wolność. Okej. Czy wierzysz w życie pozaziemskie? Mówisz o UFO? Tak. Jestem neutralna. Nie wierzę, nie neguję, nie myślę o tym. Co według ciebie sprawia, że życie jest piękne?
Życie jest piękne, kiedy mamy czas je doceniać. Nie mówię tutaj o 2 godzinach dziennie, 3 godzinach, 4 i w ogóle, żeby nie pracować, ale kiedy siedzimy sobie teraz tu na przykład i poczucie, że ja tutaj jestem, jest mega gorąco, ale cieszę się, że tu jestem wdzięczna i kiedy doceniasz to, widzisz to, Czyli czujesz to. cieszenie się chwilą. Tak, dokładnie. Czy uważasz, że technologia zbliża nas do siebie, czy oddala? Uważam, że może zbliżać. Powinna zbliżać. W jakiej sytuacji kłamiesz? I żeby komuś nie sprawić przykrości. Jaki talent najbardziej chciałabyś posiadać? Chciałabym umieć rysować. Nie umiem kompletnie. Ja też nie. Próbowałem w dzieciństwie, ale efekty były mizerne. Ejej, to w którą stronę poszedłeś? Jak nie śpiewasz, nie W malujesz? żadną. Nie no, ty robisz zdjęcia, przecież to jest artystyczne. Tak, ale jeżeli chodzi o malowanie i rysowanie, nie bardzo. Mój tata na przykład malował obrazy, ale to tak bardziej hobbystycznie. Ale nie, ja jakoś z malowaniem nie. A po kim masz fotografię? Okej. Aż się boję dowiedzieć. Nie wiem. To jakoś tak samo się zrodziło, wiesz? Gdzieś ta fotografia zawsze w dzieciństwie była. Jeszcze analogowa i tak dalej. I później jakoś to tak przeszło, że pamiętam, chyba dostałem jakieś pieniądze na 18 i tak sobie myślałem, kurczę, może sobie aparat kupić. Okej. I to tak już, wiesz, super. później też tak zwany efekt kuli śnieżnej i tak już się to napędziło i ta fotografia jest ze mną już od dawna. Super. Teraz już bardziej wideo niż zdjęcia, no Ale jednak. ale też są aparaty. No. Cały czas mi towarzyszą. Czego najbardziej nie lubisz? Dwulicowości. A jakiego dźwięku nie lubisz? Dźwięku. Jakiego dźwięku nie lubię? Styropianu. Do czego jesteś przywiązana, a co możesz odpuścić? Jestem przywiązana do mojej pracy, oczywiście, do moich kursantów, do moich kursów. A co mogę odpuścić? Chciałabym, myślę, że niedługo będę musiała odpuścić kawę. Więc tutaj niech będzie, że to. A z czego nigdy nie zrezygnujesz? Myślę teraz, ale może się to oczywiście zmienić w przyszłości, że nigdy nie zrezygnuję z miłości. Obojętnie co by się wydarzyło, ile osób by mnie zraniło, myślę, że nie zrezygnuję z miłości. Romantycznie. Tak. Jaki jest jeden problem, za który jesteś wdzięczna, czego nie masz? Choroby. Mówię o takich przewlekłych chorobach, niepełnosprawnościach. Czy zdarza ci się często myśleć negatywnie? Za często, zdecydowanie. Moje życie byłoby zupełnie inne bez... Moich rodziców. Do kogo masz całkowite zaufanie? Do mojego narzeczonego, do mojej rodziny, do moich przyjaciół, Kornelci i Katy. Tak bym powiedziała. Pozdrawiamy. Co najbardziej cenisz w swojej obecnej sytuacji? Dużo wolnego czasu. Na pielęgnację ogrodu. Tak. To, czego świat potrzebuje teraz, to... Myślę, że wyłączenie wszystkich social media. Co byś poradziła młodym osobom, które chcą podążać ze swoimi pasjami, talentami, ale boją się ryzyka bądź porażki, krytyki innych osób? Bardzo też fajne pytanie. Rób to. Po prostu rób to. Będzie krytyka. Przygotuj się na to. Będzie krytyka i co? Rób to. Jakie wydarzenie w twoim życiu miało największy wpływ na to, kim teraz jesteś? Myślę, że założenie firmy. Myślę, że to mnie ukształtowało też jako ja wchodziłam w dorosłość razem z firmą, więc myślę, że to taki zawodowy aspekt. Dobra. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Trudne pytanie. Pół na pół. Tak, myślę, że balans. Czego nie lubisz i co cię denerwuje najbardziej u innych osób? Nie lubię, jak ktoś traktuje kogoś z góry. Nie lubię, sama się tego nauczyłam, jak ktoś uważa, że jego racja jest świętą racją. Czyli jest uparty, tak? Nawet nie uparty, bo możesz być uparty w dążeniu do celów, ale jest arogancki, że hej, to jest głupie, co robisz. Nie, to jest głupie dla ciebie, co robię. Więc myślę, że taka arogancja. A jak sobie radzisz z hejtem?
trudno sobie radzę, ciężko sobie radzę z hejtem, chociaż teraz już dużo lepiej niż 10 lat temu. Zawsze przegadam z moim narzeczonym o tym, że hej, taka i taka sytuacja miała miejsce, czy czuję, czy coś z tego mogę wynieść, jeśli nie mogę z tego wynieść, dlaczego mnie to boli, więc po prostu gadamy na ten temat. Czy jakby przyjmujesz taki hejt konstruktywny, a resztę odrzucasz? Tak, no krytyka konstruktywna jest super, tak jak już powiedziałam, ale hejt odrzucam, ale nadal mnie to gdzieś boli. Że ktoś może coś takiego napisać. Jak czasem widzę nawet nie pod moimi postami, że ktoś może komuś okropieństwa napisać, to mnie też to boli, choć ten hejt nawet nie był do mnie. Jak można? Tak, no nie akceptuję. Zbliżamy się powolutku do końca. Mam nadzieję, że ta temperatura 26,5 stopnia za bardzo cię nie wymęczyła i że jeszcze dojedziesz dzisiaj do Amsterdamu. Tak, oczywiście, że tak. Dobrze. No, masz jeszcze chwilę czasu. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać widzom, słuchaczom, jakaś taka złota myśl, jakieś podsumowanie, które by dodało taką wisienkę na torcie do naszego podcastu? Pierwsza część była bardziej zawodowa i myślę, że coś może mogłabym powiedzieć takiego właśnie, żeby zmotywować osoby do nauki. Więc myślę, że warto by było powiedzieć, hej, jeśli chcesz się uczyć, to się ucz. Jakby zacznij się uczyć, obojętnie czy u mnie, obojętnie czy u kogoś innego, czy zaczniesz się uczyć sam albo sama. Nie bój się, że ktoś cię wyśmieje albo że nie będziesz idealny. Nie będziesz idealny, to już ci powiem teraz. Nie będziesz idealny w języku, nie opanujesz go w 100%, bo język jest cały czas dynamiczny i nie da się go opanować w 100%, ale po prostu podążaj za motywacją, czujesz to w tym momencie, to złap, a jeśli nie czujesz, to poczekaj na nią. Łap rzeczy właśnie wtedy, kiedy czujesz, że to jest twój moment. Także myślę, że tym bym zakończyła. Trzymam kciuki za ciebie, właśnie naukowo. Trzymam kciuki, że będzie ci szła ta nauka, czy języka angielskiego, czy niderlandzkiego, czy jakiegokolwiek innego. I może się zobaczymy. Fajnie by było. Jeśli gdzieś mnie tam zobaczysz na ulicy, to znamy się już, bo już znamy się przez godzinę. Chyba godzina nam wyjdzie, a może więcej. Myślę, że chyba troszkę więcej nawet. No, to daj znać, że oglądałeś i chętnie pogadam z tobą. Tak jest, ja też trzymam kciuki i co do kciuków pod filmem poproszę ewentualnie subskrypcję, bo widzę, że tylko 20% oglądających osób subskrybuje. Ja to wszystko widzę. No, wiesz, mało. i jest mi bardzo przykro. Szkoda, tak, to jest przykre. Taki feedback właśnie jest fajny, że hej, oglądają ludzie i pokazują to, że oglądają. wrócić jeszcze, żeby coś innego obejrzeć. Tak, nie? także zróbcie to. To jest naprawdę ważne. Mówię też jako twórca i to jest mega, mega ważne. Dziękuję ci bardzo. Ja również tobie dziękuję za przybycie. Tak, musimy się częściej spotykać. Tak jest. Zapraszam na kawę. Może już w pełniejszym gronie się spotkamy następnym razem. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I was zapraszam na kolejny podcast, który już będzie za tydzień. Pa! Pa!